Cześć, nazywam się Krystian Konopka, mam 24 lata. Gram dla Zero Tenacity na pozycji kontrolera. No to top 4 oczywiście nas nie satysfakcjonuje jako drużynę, ponieważ to jest kompletne minimum, jakie mogliśmy w ogóle wtedy osiągnąć, awansując już do playoffów, więc mieliśmy na pewno cel, żeby wygrać w ogóle pierwszy split. Niestety przerwa okazała się może zbyt długa dla nas. Po tym jak zajęliśmy top 2 w regular sezonie, no i mieliśmy troszkę dłuższą przerwę i nie weszliśmy w ten pierwszy mecz zupełnie. Później już ten drugi wyglądał nieco lepiej, no ale to też nie było to, co na pewno chcieliśmy pokazać w playoffach i no niestety. Pomiędzy sezonami pracowaliśmy nad mappoolem, żeby przygotować nawet po 2-3 kompozycje na mapę, tak żeby móc zaskoczyć swoich przeciwników w dalszej fazie, nawet playoffów. No i próbowaliśmy również wykluczyć te najmniejsze błędy, które cały czas tam się pojawiały w poprzednich meczach, między innymi komunikacyjne. No i właściwie to nad tym najbardziej się skupialiśmy. Błędy komunikacyjne wynikały między innymi z tego, że w niektórych sytuacjach, gdzie działo się strasznie dużo w rundzie, właśnie dział się duży chaos też między innymi i wydaje mi się, że nie do końca potrafiliśmy opanować emocje i nad tym też pracowaliśmy. Bootcamp jest ostatnimi czasy bardzo intensywny, bym powiedział, bo oficjal nam się zbliża za jakieś 3 dni, więc brakujemy naprawdę dużo. No i to jest chyba jedyny bootcamp, w którym tak naprawdę spędzamy czas ze sobą non-stop, bo zaczynamy trening z rana, później jemy razem jakiś obiad, śniadanie, wiadomo. Kończymy trening, to skoczymy też sobie razem na siłownię, więc praktycznie cały czas jesteśmy razem. No i nie powiem, czasami może być to troszkę też męczące. Nie, mam taką historię nie do końca, która się działa na bootcampie, ale właśnie jak pierwszy raz pojechaliśmy na siłownię, to rozmawialiśmy coś tam pomiędzy sobą i pan z recepcji wyłapał, że jesteśmy z Polski i podszedł do nas, się zapytał, skąd jesteśmy. No i akurat trafił na Kenobiego, który jest z Poznania, więc mieliśmy troszkę szczęścia, bo okazało się, że pan kolega jeździł do Poznania, żeby umawiać się na tam jakieś mecze chuligańskie. I okazało się, że wspomagał leciutko Lech Poznań. A wiesz, mamy też w drużynie Alberta Almo, który jest z Warszawy. I właśnie nie do końca te drużyny się lubią, więc jakby poszło tam na Almo, to nie wiem, jakbyśmy skończyli na tej siłowni. Opisałbym nas jako po prostu 5, 6, nawet 7 licząc z Karolem, bo teraz jest z nami na bootcampie też i przebywa z nami dużo czasu. Po prostu ziomeczków, które dzielą wspólne pasje i dążą razem do celu. No co, granie w kompa, siłka, jedzenie i w sumie tyle, nie? Co tu dużo mówić, praktycznie większość czasu to spędzam przed komputerem, jak prawdziwy gracz komputerowy. No i co, jeszcze siłownia do tego dojdzie, żeby czasami się odchamić i tyle. No to jestem ze skromnej miejscowości, która leży pod Częstochową, Iwanowice Duże. Jakaś po prostu zajawka do gier była od samego początku. Najbardziej napędzała ta rywalizacja, więc nie tam jakiś single player, jakieś GTA czy jakieś Wiedźminy, tylko właśnie zawsze jakoś ten CS-ik albo coś takiego, nawet Liga Legend, żeby po prostu bić jak najwyższą rangę, to się liczyło. Właściwie to CS, bo mój braciak na kompie miał 1.5 nawet CS-a i zawsze tam pykałem sobie z koleżką na zmianę też. I to wyglądało tak w sumie, że graliśmy sobie na boty, po prostu razem na jednym kompie. Ja po prostu zaczynałem rundę, zabijałem boty i jak się nawet tam wywaliłem, to on do końca rundy sobie latał jako duszek po prostu na free looku jakby. No i tak się zamienialiśmy w taki sposób. Właściwie to ta historia, nie wiem, to nie ma sensu kompletnie, ale jak byłem jakimś kidem, to tak po prostu nadszedł ten moment, żeby wymyślić nick i spojrzałem po prostu na klawiaturę i nie wiem, jakoś samo z siebie to wyszło, żeby wpisać Frey. Nie wiem, może literki po prostu jakoś blisko siebie się ułożyły czy coś takiego, ale nie wiem, nie ma żadnego takiego zamysłu głębszego za tym. No to właściwie to zaczęło się wszystko w Valorancie. Od tego, że jako tako na początku coś tam się grało. Były jakieś tam szanse, nawet promyk nadziei na to, żeby coś z tego skleić. No i poznałem Almo wtedy, chyba Koca i skleiliśmy jakąś taką 5 po prostu, żeby sobie coś pograć. No i okazało się, że jakoś tam z turnieju na turniej wygląda to coraz lepiej.
No i jakoś to poszło dalej. Tak, tak, od samego początku Valoranta praktycznie. Można tak powiedzieć czasami, bo pamiętam, że w lidze nawet nie w Zero Tenacity, tylko jak graliśmy w poprzedniej drużynie, do Mi Sports, to były takie sytuacje, że byliśmy zostawieni nawet 2 na 5 czy coś i jakoś te rundy z czapki się udawało ugrywać nawet. A jakby nie sport, to po prostu poszedłbym all-in na zielone i wtedy by się zobaczyło, co dalej. Najbardziej w byciu prosem napędza mnie po prostu rywalizacja. I nie wiem, gdyby nie było tego jakby tej adrenaliny w trakcie meczu nawet albo coś takiego, to po prostu byłoby nudne. I to jest dla mnie jakby najważniejsze. Może jest taka osoba, która motywuje mnie do dnia dzisiejszego, już teraz jak się spojrzy na niego, czyli Robercik Lewandowski, może już nie jest w swoim prime, ale jak się spojrzy jednak na te poprzednie lata, to robił gościu wrażenie. No umiejętności, że zaczynał po prostu ze skromnego klubu Lech Poznań, później tam poszło też dalej. No i po prostu to, jak się rozwinęła ta jego kariera i to, jak się rozwinęły też jego umiejętności proporcjonalnie do tego, no to po prostu robi wrażenie. Najbardziej w naszym Roberciku imponuje mi dyscyplina. Czułem, że na pewno mi brakowało dyscypliny. Teraz jak patrzę na siebie, to wydaje mi się, że już jest na pewno lepiej niż było. To najbardziej zacząłem przykuwać uwagę do dyscypliny po tym, jak w sezonie ISTA, grając jako drużyna NOM jeszcze, osiągnęliśmy bilans 7-0 i przejechaliśmy się po każdej drużynie, a w playoffach daliśmy kompletnie ciała i wtedy właśnie trochę się załamałem, że to poszło w tę stronę i z drugiej strony zmotywowało mnie do tego, żeby dawać z siebie jeszcze więcej, żeby być consistent, żeby właśnie skupić się na tej dyscyplinie. Spojrzałem na zdjęcie Robercika Lewandowskiego, pocałowałem go w czółko i poszedłem dalej po prostu. To po splicie z NOM, gdzie osiągnęliśmy ten 7-0 bilans w lidze, po prostu wydaje mi się, że byliśmy już tak pewni siebie, pewni swoich umiejętności, że trochę zlekceważyliśmy przeciwników i to na pewno była też lekcja dla nas wszystkich. No i co? To bolało trochę, ale trzeba z tym żyć i trzeba wyciągnąć wnioski i po prostu lecieć dalej. Moim marzeniem, no wydaje mi się, że jak 45 w łapie będzie i 140 na klatę, 200 przysiad i 300 deadlift. No to dzięki dla wszystkich, którzy nawet oglądają to w tym momencie. Wchodźcie dalej na mecze, na Twitch, Valorant East Search. Oglądajcie, wspierajcie, spamujcie na czacie ile wlezie. No i tyle no. Dzięki.